Cześć! Chcesz zobaczyć, jak pokroić taki duży tort? Zapraszamy Cię na nasz dzisiejszy odcinek. Nie regulujcie swoich odbiorników, wszystko jest w porządku, jesteście na kanale tortowym. Co prawda nie ma dzisiaj Magdy, ale postaram Wam się ją dziś zastąpić. Magdy z nami nie ma, dlatego że w zaciszu swojego domu konstruuje kolejne przepisy na swojego bloga Słodki Pomysł, no i oczywiście na kanał tortowy do kolejnych odcinków. No i dzisiaj mam tutaj ze sobą takiego pomocnika, który pomoże mi pokroić właśnie ten tort. Po ostatnim szkoleniu indywidualnym został mi tort i mamy odwieczny problem z tym, co z tym tortem zrobić. Mąż i dzieci już nie chcą jeść, więc stwierdziłam, że fajnie będzie nagrać taki odcinek, w którym pokażemy Wam, jak taki tort pokroić, dlatego że to wielu osobom sprawia problem, więc poprosiłam Tomka, żeby mi pomógł. Ten tort wykonałam razem z moją kursantką na szkoleniu indywidualnym. Ona wykonała swój, ja wykonałam ten, bo zawsze w taki sposób pracujemy na szkoleniach, że kursant przygotowuje swój własny tort, a ja na tym moim pokazuję. No i tak nie do końca miałam pomysł na to, co z tym zrobić, więc stwierdziłam, że dobrą opcją będzie pokazać Wam, jak taki tort pokroić, dlatego że to się może wydawać trudne, a wcale takie nie jest. No zależy jak dla kogo. Różnie to bywa w życiu. Tomasz w swojej karierze pokroił już bardzo dużo tortów z racji swojej profesji, więc ma jako takie doświadczenie i na pewno mi pomoże. A ja jeszcze jedno słowo na temat tego tortu, zanim zaczniemy go kroić. Słuchajcie, ten tort jest złożony w specyficzny sposób, dlatego że ja na szkoleniach uczę tego w taki sposób, ja to zawsze mówię na mur beton, że zawsze ten tort dojedzie. Sposób składania jest bardziej przystosowany do składania takiego naprawdę wysokiego tortu, na przykład 5-6-piętrowego, oczywiście 3-piętrowy jak najbardziej w ten sam sposób można złożyć, ale ma on w środku wspornik centralny, ma dodatkowe wsporniki, więc to wszystko Wam pokażę Wam, jak go rozbroić, żeby sobie go ładnie pokroić. Zapraszam Was na odcinek. A w dzisiejszym odcinku pokażemy Wam, jak dostać się do środka i jak jako para młoda albo solenizant ukroić chociaż kawałeczek z tego dzieła. Oglądajcie, bo te rzeczy są bardzo ważne, a wiem, bo zdarzyło mi się, że podczas krojenia tort mi się przewrócił. No tutaj mam nadzieję, że takiej sytuacji nie będzie. Nie powinno. Nie będzie. Nie będzie, tak. Oczywiście, że nie będzie. Taki nieduży torcik 3-piętrowy. Ja myślę, że Agnieszka, ile można z tego torcika kawałków wykroić? Słuchajcie, tutaj mamy średnicę, tak, licząc od góry. 12 cm, 17 i 20. Ja liczę zawsze średnicę bez tynku. W związku z tym tak mniej więcej wychodzi około 50 porcji. Ja wiem, że są osoby, które pewnie wykroiłyby więcej tych kawałków. Natomiast ja tak, żeby uczciwie i fajne kawałki dać, no to przy tych średnicach 50 porcji będzie jak najbardziej ok. Słuchajcie, oczywiście zanim zaczniemy kroić ten nasz tort, on został wyciągnięty chwilę wcześniej z lodówki. Myślę, że powinien się już dobrze kroić. Mam tutaj przygotowany pojemnik z gorącą wodą. A w ogóle, słuchajcie, my mamy taki odcinek z Magdą, nie z Tomaszem, tylko z Magdą. I tutaj Wam się link pokazuje na górze, w którym omawiamy właśnie takie krojenie, czy na trójkąty, czy na paski. My tutaj będziemy używać różnych technik, ale możecie sobie ten odcinek obejrzeć. Polecam z całego serca. No to w takim razie zamieniamy się w Państwa młodych. Jesteśmy zestresowani, jak to nie na weselu, bo przecież wszyscy goście patrzą, co się dzieje. No i co, żono, krój pierwszy kawałek. Będę teraz kroiła pierwszy kawałek. Biorę swój nóż, on jest dosyć gorący, wycieram go w papier i zaczynamy krojenie. I tą część tortu, pierwszą, to pierwsze piętro będę kroiła w trójkąty. I co, będziesz próbował? Czy ja będę próbował? Kochanie, jak to na weselach. Proszę. Jak pani młoda przeżyje, to znaczy, że goście mogą jeść. Tak wyglądało krojenie pierwszego kawałka i teraz będziemy kroić kolejne. Z tego piętra ja wykroję około 8 porcji. Tak mniej więcej zawsze sobie liczę. No i oczywiście muszę się pozbyć już teraz, jak już tak zrobiliśmy jak para młoda, czyli bez ściągania dekoracji, no to teraz już tą dekorację ściągnę, ponieważ bardzo niewygodnie będzie kroić ten tort dalej.
I pierwsze piętro zostało pokrojone. Zaraz Wam pokażemy, jak wyglądają wszystkie kawałki, czyli wyszło nam ich dokładnie 8 z tego piętra. Teraz widać, że te konstrukcje różnią się od tego, co było kilkanaście lat temu. Czy wtedy chyba były stelaże, prawda? Tak, jak ja kroiłem, to były takie stelaże skręcane, metalowe, czasem po każdym piętrze trzeba było rozbierać. A tort, który mi się wywrócił, to było chyba najgorsze, co mogło być. Plus 40 stopni na polu, wesele w plenerze, a tort był poskładany na takiej papierowej konstrukcji z plastikowymi nóżkami. I jak człowiek kroił, wszystko się rozpuściło i w końcu padło. Na szczęście tylko połowę jednego piętra. Goście, wiadomo, to już było późno, więc bili brawo. Bardzo się to podobało, ale nie polecam takiej rozrywki. Mamy tutaj wspornik centralny i mamy przekładki między piętrami. Zawsze powinny być przekładki między piętrami, niekoniecznie zawsze musi być wspornik centralny. Tak jak mówiłam na szkoleniu, ja uczę w taki sposób, żeby móc zarówno złożyć bez tego wspornika centralnego, jak i ze wspornikiem. Natomiast on nie jest konieczny, jakby nie każdy go używa. Ja zazwyczaj, ponieważ transportujemy torty w całości, nie wozimy w częściach, tylko wszystko jedzie razem, no to dla bezpieczeństwa wolę taki wspornik, ale on nie jest konieczny. Ale skoro już jest, ja Wam pokażę, jak się go pozbyć. Słuchajcie, jeśli pozbywamy się tej części, no to musimy zacząć od tego, żeby ściągnąć przekładkę, która jest pomiędzy piętrami. Wyciągamy ją sobie. I teraz pozbywamy się tego głównego wspornika i robimy to w taki sposób, że najlepiej jest sobie wziąć kawałek ręcznika papierowego, łapiemy, kilkukrotnie przekręcamy i wyciągnięty wspornik. Jak ściągnęłaś piętro, to widzę, że tutaj jest jeszcze kilka wsporników takich stabilizujących, bocznych. Nie będą przeszkadzać podczas krojenia? Nie będą przeszkadzać, bo musimy je wyjąć. Myślałem, że jacyś goście dostaną z patyczkami i będą myśleli, że to jakiś japoński tort do jedzenia pałeczkami. Słuchajcie, czasami się zdarzy, że ktoś nie wyciąga tych wsporników bocznych i potem faktycznie gość może dostać ten wspornik w swoim torcie i to może być nieprzyjemna sytuacja, więc nie, zawsze się ich pozbywamy. No i trzeba wiedzieć, jak je stąd wyjąć. Aha, czyli nie będzie grzebania paluchami w Nie, nie torcie. będzie. I teraz jak wyciągnąć sobie takie, wracając do meritum, wsporniki z naszego tortu? Potrzebujemy do tego taką zwykłą wykałaczkę, którą wbijam sobie we wspornik i po prostu go wyciągam. Czyli nie grzebiemy w torcie, tylko w ten sposób za pomocą wykałaczki wyciągamy wsporniki. Pierwsze nasze piętro pokroiliśmy w trójkąty. To piętro też pokroimy w trójkąty, żeby Wam pokazać, jak to będzie wyglądało. Ja wolę tą opcję, w sumie to nie wiem, co wolę. Jedna i druga jest spoko. Pamiętam, że Magda wolała zdecydowanie w trójkąty, więc specjalnie dla niej pokroimy to w trójkąty. Dolne piętro spróbujemy sobie pokroić w paski, a tutaj klasycznie, standardowo. Oczywiście też musimy się pozbyć dekoracji. I teraz pozwolicie, że pierwszy kawałek pokroimy na mały talerzyk deserowy, natomiast już kolejne będziemy odkładać na duży talerz, bo talerzyków nam braknie. I tak wygląda pierwszy kawałek wykrojony, no i teraz będziemy kroić kolejne już w dużym przyspieszeniu. Tak, myślę, że pani, która robi torty, to myślę, że powinna też przekazać taką instrukcję, jak go pokroić, żeby było wiadomo, co jest w środku, jaka jest tam ilość sporników, jak to wszystko wygląda, żeby nie było jakichś niespodzianek przykrych. Tak, dokładnie. Słuchajcie, to co Tomek mówi, to jest bardzo ważne. Jeśli macie w torcie jakiekolwiek elementy niejadalne, to musicie też bardzo pamiętać o tym i mieć to na uwadze, że osoby, które kroją torty, nawet w restauracjach, nie do końca wiedzą, co tam w środku może się znajdować. Więc trzeba ich poinformować o wszystkich wspornikach bocznych, centralnym, przekładkach, na przykład kwiatach na druciku, wszystko najlepiej jest poinformować, dlatego że wtedy bezpiecznie ten tort pokroją. Jeśli nie będą wiedzieć, że tam jest wspornik centralny, to nie będą wiedzieli, że muszą na niego uważać. Nie będą wiedzieli, ile jest tych wsporników. Być może któregoś nie zauważą i potem ten wspornik trafi do gościa, więc tak, tu bardzo dobra uwaga.
Pokroiłam połówkę i wyszło nam ile porcji? 4, 6, 7, 8. 8 porcji z połowy i takich dosyć solidnych, bym powiedziała. Gdybym kroiła w paski, pewnie wyszłoby więcej, czyli z całego tego piętra na pewno wyjdzie 16 porcji, czyli tutaj tych kawałków jest całkiem sporo. Mówię, w paski, gdybyście kroili, wyszłoby troszeczkę więcej, ale ja lubię na bogato. Myślę, że według tabelki wzoru, który w jednym z filmików podałaś, Tak, właśnie. Tutaj Wyszło- macie link. wyszło tyle, co miało wyjść. Tak. Wszystko się zgadza. Jeden kawałek jest tak jakby na stracenie. Tak, ale w sumie bardzo ładnie się pokroiły. No to co? Ja nie będę kroiła drugiej połówki, przełożymy ją w całości, żebyśmy już nie mieli tych kawałków i zaraz pokażę Wam, jak rozbroić i pokroić dolne piętro. I teraz ściągam sobie przekładkę, nie ma już wspornika centralnego, więc po prostu ją ściągam. I znowu muszę się pozbyć tych naszych wsporników. Pomóż mi, będzie szybciej. Ostatnie piętro mamy ozdobione papierem waflowym i nie kroimy razem z papierem waflowym, bo to jest w zasadzie niemożliwe. Ściągamy sobie. Oczywiście taki papier jest pełny jadalny. Nie jest tego dlatego, żeby nie podpaść żonie i zjem dla niej nawet kartkę, tylko po prostu robię to, bo się da. Mógłbyś mi pomóc to odkleić, odczepić, o. Ściągamy sobie całą obręcz. I teraz ten tort pokroję na tak zwaną deseczkę. Postaram się Wam to pokazać jak najlepiej i mam nadzieję, że będziecie to dobrze widzieć. Potrzebujemy deseczkę, bierzemy sobie nóż, przykładamy deseczkę i pamiętajcie o tym, że ten pierwszy taki kawałek, który kroimy, on powinien być większy, ponieważ w nim jest bardzo dużo tynku. No to zależy, jak to tynkuje. No, to prawda. Mamy ukrojony kawałek i teraz możemy go sobie podzielić na części. Na 2 czy 3? Myślę, że na 3 może. 3 spokojnie. I znowu bierzemy sobie deseczkę, przykładamy sobie po raz kolejny. I kolejny kawałek tortu znów kroimy sobie na, tu spokojnie 4 części można. 4 czy 3 to Ja masz? 3 będę. 3. Raz. 2. I teraz kolejne kawałki tortu kroiłabym dokładnie w ten sam sposób. I tak licząc mniej więcej ile kawałków z tego tortu by wyszło, to wyszłoby ich około 30, 25 do 30 porcji krojonych w paski. My już sobie podarujemy krojenie tego do końca, bo jakoś ten tort musimy potem wziąć do domu i rozdać, więc nie będziemy kroić dalej, ale dokładnie w ten sposób możecie sobie pokroić tort. Czyli tak jak widzicie, mniej więcej 50 porcji, a nawet więcej, bo gdybym od początku, od samej góry kroiła cały czas tym sposobem w paski, tych kawałków wyszłoby więcej. Mam nadzieję, że ten odcinek trochę Wam rozjaśnił w kwestii krojenia tortów. Nie jest to bardzo trudne, nie jest też bardzo łatwe, jak się wie, jak wyciągnąć wsporniki, jak się pozbyć zbędnych elementów. To jest dosyć proste, jak zobaczyliście w naszym odcinku. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał, że gościnny udział Tomasza się sprawdził. Mam nadzieję teraz, że będzie Wam też łatwiej pokroić sobie takie torty, czy dwupiętrowe, czy trzypiętrowe, czy więcej pięter. To jest bardzo ważne, żeby wiedzieć, jak wyciągnąć takie wsporniki, jak pozbyć się przekładek, więc myślę, że ten filmik dużo ułatwi. Ja myślę, że niektórzy nawet nie wiedzieli, że w środku jest tak zbudowany tort. No i może im się to w przyszłości przydać. Dokładnie tak. Ja ze swojej strony bardzo dziękuję Tomaszowi za to, że mógł mi towarzyszyć. To było wyjątkowe przeżycie i mam nadzieję, że będziesz wpadał częściej. Ja nie wiem, co powiedzieć. Na pewno dziękuję Ci bardzo za zaproszenie. Może się kiedyś jeszcze pojawię, nie wiadomo, dlatego subskrybujcie kanał. Tak. Nie wiem, czy tu, czy tu, czy tu, czy tu. Dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia. A my teraz idziemy skonsumować do końca nasze kawałki wspaniałego, weselnego tortu. Pa!
Gaś to, bo już nie mogę. Obliczenia, które zobaczysz za chwilkę, są moimi obliczeniami dostosowanymi do moich klientów, którym oferuję torty weselne. Możliwe, że Twój przelicznik jest inny, ponieważ pracujesz, tworzysz torty w innych warunkach. Nie sugeruj się w 100% moimi wskazaniami i najlepiej samodzielnie stwórz swoją własną rozpiskę porcji, korzystając z naszych rad z wcześniejszych odcinków. Przy założeniu, że kroimy podane średnice na tak zwane trójkąty, to ilość porcji wyniesie minimalnie 45 porcji, a maksymalnie 50 porcji. Zakres 5 porcji to dla mnie zawsze bufor bezpieczeństwa, w którym mieści się na przykład przypadek, kiedy pierwszy kawałek tortu będzie się ciężko wyciągało i na przykład go złamiemy. Oraz kiedy krojenie nie będzie dokładne i ukroimy minimalnie większe kawałki. Ze względu na kształt porcji, krojenie mniejszych kawałków byłoby bardzo trudne. Zakładając technikę krojenia na tak zwaną deseczkę, minimalna ilość porcji wykrojonych z takiego tortu to 54. W tej technice krojenia, czyli na paski, mamy większą możliwość krojenia mniejszych kawałków, a co za tym idzie, jesteśmy w stanie wykroić ich zdecydowanie więcej. Większą ilość informacji o sposobach liczenia porcji i krojenia tortów znajdziesz w innych naszych filmach na tej playliście, którą widzisz na górze.